Dzień dobry widzowie! Dzisiaj obejrzymy Świnoujście, zwracając szczególną uwagę na walory turystyczne tego miasta. Świnoujście jest to fascynujące miejsce, które zasługuje na uwagę turystów z różnych zakątków Polski i świata. Spacer rozpoczynamy w turystycznej części tego miasta w dzielnicy nadmorskiej na ulicy Orkana. Idziemy ku morzu. Przechodzimy przez ulicę Żeromskiego i wchodzimy na promenadę. Na promenadzie idziemy w kierunku zachodnim, czyli w kierunku granicy z Niemcami. Promenada ta nazywana jest też promenadą historyczną. Jest niezwykłym miejscem, które przenosi odwiedzających w podróż przez bogatą historię tego urokliwego miasta nad Bałtykiem. Nazwa historyczna oznacza, że jest to stara promenada, która istniała tutaj już w początkowych czasach tej dzielnicy. Podążając dalej promenadą, napotkamy wiele zabytkowych budynków, które świadczą o bogatej historii Świnoujścia. Promenada jest również miejscem, gdzie można natrafić na liczne rzeźby i pomniki upamiętniające ważne wydarzenia i postaci związane z historią miasta. Spacerując tą trasą, można również zauważyć charakterystyczne dla regionu dworki i wille z przełomu XIX i XX wieku, które dodają uroku temu miejscu. Pomiędzy nimi często można spotkać też budynki o nowoczesnej architekturze. Promenada historyczna w Świnoujściu to nie tylko miejsce spacerów i odpoczynku, ale także prawdziwa lekcja historii i kultury tego malowniczego miasta nad morzem. Dla turystów jest to niezwykłe doświadczenie, które pozwala odkrywać fascynującą przeszłość tego miejsca, jednocześnie ciesząc się jego urodą i atmosferą nadmorskiego kurortu. Jedną z atrakcji na promenadzie jest zegar wodny, obok którego właśnie przechodzimy. W jaki sposób odczytywać z niego aktualną godzinę, dowiemy się z tablicy informacyjnej obok. Obszar Świnoujścia jest zamieszkiwany od bardzo dawna. Pierwsze osady ludzkie na terenach, gdzie obecnie leży Świnoujście, pojawiły się już przed 5000 lat, na co wskazują znaleziska archeologiczne. A najstarsze zapisy dotyczące tych okolic sięgają XII wieku. Gród plemienia Wolinian został wymieniony po raz pierwszy w 875 roku przez geografa bawarskiego, a w X wieku tereny nad Świną książę Mieszko I włączył do swojego państwa. W wiekach późniejszych władali tu książęta pomorscy, którzy po obu stronach cieśniny wznosili grody warowne, kilkakrotnie niszczone przez duńskie najazdy w XII wieku. Kiedy nastał XIX wiek, rozpoczęła się rozbudowa portu. Wybudowane zostało drewniane molo, pogłębiono tor wodny i miało miejsce wzniesienie latarni morskiej. Dzięki temu znacznie poprawiły się warunki bezpieczeństwa żeglugi. Uruchomiona została regularna żegluga pasażerska, a pod koniec tegoż wieku miasto uzyskało połączenie kolejowe z Berlinem. Wszystko to wpłynęło korzystnie na jego rozwój. Doszliśmy do tężni solankowych. W tej chwili są nieczynne. Nie skorzystamy więc z ich możliwości leczniczych. Gdy jednak są czynne, warto tutaj usiąść wygodnie i wdychać solną mgiełkę tworzoną przez te tężnie. W XIX wieku, w 1824 roku, Świnoujście zostało ogłoszone kąpieliskiem morskim, a w 1897 roku na terenie miasta zostały odkryte źródła leczniczej solanki. Wówczas zbudowano odpowiednie urządzenia przyrodolecznicze. Warunki klimatyczne i lecznicze oraz profesjonalna baza zabiegowa uczyniły ze Świnoujścia jedno z najważniejszych uzdrowisk w Polsce. Idziemy dalej w stronę granicy z Niemcami po ścieżce pieszo-rowerowej. Co chwilę przy ścieżce są ustawione tablice informacyjne o roślinności wyspy Uznam, o powstaniu wyspy Uznam i o wielu innych ciekawostkach.
Dochodzimy do granicy z Niemcami. Jeszcze niedawno to miejsce było niedostępne dla turystów, a wejście tutaj mogło zakończyć się mandatem. Obecnie, dzięki wejściu Polski do strefy Schengen, można tutaj dojść bez takich nieprzyjemności. Znajduje się tutaj plac graniczny, a na jego środku widzimy bramę spotkań, wykonaną ze stali nierdzewnej. Symbolizuje ona integrację obu państw i miejscowości leżących po obu stronach granicy. Jest to jeden z najczęściej fotografowanych obiektów w Polsce i w Niemczech. Praktycznie każdy z tłumnie odwiedzających to miejsce turystów robi sobie pamiątkowe zdjęcie na tle bramy spotkań. Brama ta stoi w taki sposób, by jedna jej noga stała po stronie Niemiec, a druga po stronie Polski. W środku bramy jest idealne miejsce na zrobienie sobie zdjęcia. I oto ta brama spotkań w całej okazałości. W środku widzimy pomiędzy dwoma ciemnoszarymi pasami kostek bruku dokładnie wyznaczoną granicę pomiędzy Polską a Niemcami. Od strony Polski do placu granicznego dochodzi jedna z odnóg trasy rowerowej Velo Baltica, a od strony Niemiec ta ścieżka rowerowa nazywa się Promenada Europa. Budowę Promenady Europa ukończono 19 sierpnia 2011 roku i od tego momentu można tutaj wygodnie przejeżdżać rowerem pomiędzy Świnoujściem a kurortem Albeck. Z obu stron placu granicznego po stronie niemieckiej zostały wybudowane efektowne instalacje fotowoltaiczne o łukowatym kształcie. Na wyświetlaczu można odczytać, ile już one wyprodukowały energii elektrycznej i na samym dole dzięki temu, ile mniej dwutlenku węgla wyemitowano do atmosfery. Obejrzymy jeszcze najbliższe tablice informacyjne po stronie niemieckiej przy Promenadzie Europa i wracamy się z powrotem na plac graniczny. Po powrocie na plac graniczny jeszcze szybkie spojrzenie w głąb wyspy Uznam wzdłuż granicy i z drugiej strony idziemy kładką nad morze. Kładka ta rozpoczyna się idealnie pośrodku granicy i wije się na chwilę na stronę polską, by wrócić z powrotem na pas graniczny. Idąc kładką ułożoną na granicy, doszliśmy do plaży w Świnoujściu. W tej chwili patrzymy na stronę niemiecką. Po stronie niemieckiej widzimy jeszcze dawny płot zasypany do połowy piachem. Furtka w tym płocie już dawno nie była otwierana.
A teraz patrzymy na stronę polską, czyli na plażę w Świnoujściu. Proszę zwrócić uwagę na dużą szerokość tej plaży, porównując wysokość spacerujących ludzi do jej szerokości. Wiele już polskich plaż widziałem i nad wieloma polskimi plażami już latałem dronem, ale ta plaża swoją szerokością naprawdę robi dobre wrażenie. Ta piaszczysta plaża rozciąga się na kilka kilometrów wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego, tworząc idealne warunki do relaksu i rekreacji dla wszystkich odwiedzających. Szersze fragmenty plaży są doskonałe dla rodzin z dziećmi, zapewniając odpowiednią przestrzeń do zabaw i sportów plażowych. Warto również wspomnieć, że plaża w Świnoujściu jest znana z wysokiego standardu czystości i bezpieczeństwa. Dla tych, którzy chcą oderwać się od plażowego relaksu na chwilę, w okolicy znajdują się liczne restauracje, kawiarnie i sklepy, gdzie można spróbować lokalnych specjałów lub nabyć pamiątki z pobytu nad morzem. Jeszcze widok z lotu ptaka na plażę w Świnoujściu. Jeszcze raz proszę porównać wysokość spacerujących ludzi do szerokości tej plaży, aby zobrazować sobie, jak bardzo jest ona szeroka. A teraz widok w drugą stronę, w stronę granicy z Niemcami. Pas graniczny jest doskonale widoczny na środku ekranu. Widać też bramę spotkań, przy której przed chwilą byliśmy, instalacje fotowoltaiczne o łukowatym kształcie i kładkę, którą doszliśmy na tę plażę. Popatrzmy przez chwilę na plażę w tę stronę i na pofalowane morze. Wychodzimy z plaży wejściem numer 1. Idąc prosto, po chwili dojdziemy do początku promenad, bo w Świnoujściu mamy w zasadzie dwie promenady równoległe do brzegu Bałtyku i równoległe do siebie. Pierwsza to promenada historyczna, którą szliśmy na początku tego filmu. Obok niej jest równoległa druga promenada, nazwana Promenadą Zdrowia. I tą promenadą teraz będziemy szli aż do jej końca. Jak widać, ta promenada, podobnie jak promenada historyczna, jest pięknie odnowiona. Promenada Zdrowia zachwyca także swoją roślinnością. Aleje obsadzone drzewami, kwitnące kwiaty oraz liczne fontanny i rzeźby tworzą przyjemne otoczenie dla spacerów i odpoczynku na łonie natury. Wiele ławek i miejsc do wypoczynku pozwala turystom delektować się świeżym powietrzem i spokojem nadmorskiego krajobrazu. Promenada Zdrowia to także idealne miejsce do odbycia romantycznego spaceru o zachodzie słońca. Wieczorne spacery po promenadzie są również doskonałą okazją do skosztowania lokalnych przysmaków w jednej z okolicznych restauracji czy kawiarni, gdzie można zasmakować świeżych ryb z Bałtyku czy regionalnych potraw opartych na świeżych składnikach.
Doszliśmy do ogrodu sensorycznego. Jest to wyjątkowe miejsce, które zaprasza do odkrywania zmysłowych doświadczeń i relaksu w otoczeniu natury. Położony pomiędzy promenadami ten magiczny ogród jest prawdziwym azylem spokoju i harmonii, oferującym odrobinę ukojenia dla wszystkich zmysłów. Jego koncepcja opiera się na stymulowaniu zmysłów przez różnorodne elementy i atrakcje. W ogrodzie można podziwiać różnorodność roślinności, w tym egzotycznej roślinności, nie rosnącej nigdzie w Polsce, jak palmy czy figowce. W lecie można poczuć zapachy kwiatów i ziół, posłuchać szumu liści i śpiewu ptaków oraz delektować się pięknymi widokami. Ogromną zaletą ogrodu sensorycznego jest także jego rola w edukacji ekologicznej i w świadomości przyrodniczej. W sumie ogród sensoryczny w Świnoujściu jest nie tylko miejscem relaksu i kontemplacji, ale także platformą do odkrywania piękna natury i stymulowania zmysłów. To idealne miejsce dla wszystkich, którzy pragną oderwać się od miejskiego zgiełku i zanurzyć się w harmonii i spokoju otaczającej przyrody. Pewną ciekawostkę o rosnących w ogrodzie młodych drzewach grabu opowie towarzysząca mi Ania. Ciekawostką jest to, że te liście się trzymają, dopóki młode ich nie wypchną. Graby są drzewami, które nie zrzucają liści na zimę, tylko te liście wiszą zwiędnięte na drzewach, aż do momentu, o którym opowiedziała Ania. Dzięki temu, dopóki graby są niewielkie, mogą tworzyć żywopłot, który widzieliśmy. Idziemy dalej promenadą zdrowia. Po dojściu do końca promenady zdrowia przechodzimy łącznikiem na promenadę historyczną i trochę się nią wracamy aż do ulicy Gierczak. Ulicą Gierczak przechodzimy do ulicy Słowackiego, którą idziemy w kierunku wschodnim, czyli takim samym, jakim szliśmy promenadą zdrowia. W Świnoujściu nie tylko w ogrodzie sensorycznym rosną palmy, ale również tutaj na ulicy Słowackiego w prywatnym ogrodzie.
Widzimy wyróżniający się budynek z czerwonej cegły. To Villa Mercur. Został on zbudowany w 1903 roku, a nazwa tego domu wzięła się od figury bożka Merkurego umieszczonego na szczycie wieżyczki. Przechodzimy ponownie na promenadę historyczną i kontynuujemy spacer nią aż do jej końca. Przechodzimy obok muszli koncertowej. Budowlę tę wzniesiono w 1926 roku w miejscu znacznie skromniejszego drewnianego pawilonu muzycznego. Obiekt ten jest przykładem funkcjonalności w architekturze lansowanej przez ówczesnych architektów niemieckich. Zbudowany jest z cegły, otynkowany, zapewnia znakomitą akustykę i dobre warunki do organizowania koncertów. Po dojściu do końca promenady spacer kontynuujemy ulicą Uzdrowiskową, aż do parkingu znajdującego się na jej końcu. Doszliśmy do ciekawej konstrukcji przypominającej schody do nieba. Nie jest to jednak obiekt turystyczny, tylko nawigacyjny dla statków. Jest to stawa galeriowa, będąca wyższą z wież nabieżnika Świnoujście. Została ona zbudowana w 1979 roku i zastąpiła starą drewnianą stawę, która stała kilkanaście metrów od obecnej wieży. Stawa ta nadaje też sygnał świetlny, który zobaczymy za chwilę na tym filmie. Niższą wieżą nabieżnika Świnoujście jest stawa Młyny i do niej idziemy. Doszliśmy do widocznej już z daleka stawy Młyny. Została ona zbudowana w 1874 roku. Emituje ona też widoczne właśnie światło białe. Jest to zdecydowanie najpopularniejszy znak nawigacyjny, a popularność swoją zawdzięcza właśnie swojemu kształtowi starego wiatraka. Wielu turystów odpoczywając na plaży, widząc go z daleka, nabiera chęci podejścia do tej stawy i to czynią. Teraz widzimy jeszcze w oddali stawę galeriową i emitowane przez nią światło. Wracamy się i idziemy w kierunku fortów. Historia fortyfikacji w Świnoujściu sięga XVII stulecia. Pierwsze umocnienia zbudowano przeciwko Szwedom i Duńczykom. Do połowy XIX stulecia umocnienia były drewniane. W 1854 roku rozpoczęto budowę redutowego fortu obronnego Werk II na zachodnim brzegu kanału portowego. Później rozpoczęto budowę dwóch fortec artyleryjskich, powstał kompleks już murowanych umocnień.
W 1863 roku Świnoujście zostało ogłoszone pruską twierdzą morską trzeciej rangi. Ostatnia modernizacja fortyfikacji miała miejsce przed wybuchem II wojny światowej. Wprowadzono tu nowoczesną artylerię, środki łączności, a nawet stanowiska radarowe. Powstały również nowe koszary, stanowiska cumownicze dla okrętów wojennych. Jednocześnie Świnoujście stało się największą na Bałtyku bazą ubotów. Po II wojnie światowej forty zajęli żołnierze radzieccy. Stacjonowali oni we wszystkich fortach do 1961 roku, a w forcie Anioła aż do 1992 roku. Doszliśmy do fortu zachodniego. Oglądamy, co tutaj widać. Doszliśmy do bramy wjazdowej do fortów. Kolejnym fortem, który zobaczymy, będzie Fort Anioła. Idziemy do przystani jachtowej. Z prawej strony widzimy miejsca piknikowe i za chwilę powinniśmy wejść do przystani. Pojemność mariny wynosi około 350 miejsc dla jachtów o zanurzeniu do 4,5 metra. Specjalnym pomostem postojowym dla skuterów wodnych oraz nabrzeżem o długości 350 metrów. Przystań funkcjonuje przez cały rok wraz z możliwością zimowania jachtów. Posiada pełne zaplecze sanitarne, czyli woda pitna, pralnia, suszarnia, możliwość skorzystania z energii elektrycznej. Na terenie przystani jachtowej funkcjonuje obiekt socjalno-sanitarny, tawerna oraz stacja benzynowa. Przejdziemy się teraz po przystani.
Będąc w Świnoujściu, nie sposób pominąć parku zdrojowego. Teraz idziemy obok jego wschodniej, dzikiej części. Za chwilę jednak zobaczymy część drugą, uporządkowaną parku. Park zdrojowy w Świnoujściu nierozerwalnie wiąże się z początkiem miasta. Wraz z budową uzdrowiska zaczęto umacniać mielizną przymorską roślinnością, przekształcając ją w stabilny ląd. Gdy rozwijało się letnisko, projekt parku opracował słynny pruski architekt ogrodów Peter Josef Lehne. Pracę rozpoczęto w 1827 roku, sadząc około 1500 sadzonek krzewów i drzew. Rok później park był już skomponowany. Przez następne lata park był modyfikowany, ale zachował się układ parkowych alejek, główne osie równoleżnikowe, południkowe, place i ronda, układ wodny oraz układ zadrzewin w zachodniej i centralnej części parku. Obecnie park na wschodzie wyspy Uznam zajmuje około 58 hektarów. Przejdźmy się teraz po parku. Niedługo na tym kanale ukażą się kolejne filmy o kolejnych miejscowościach i aby ich nie pominąć, zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Sprawdź też zakładkę playlisty na tym kanale, czy już jakiś film o ciekawej dla Ciebie miejscowości już tam jest. Wciśnij łapkę w górę i napisz komentarz.